Hej, z tej strony witam was Detonation7 w kolejnym odcinku z My Forever Polish Letter Word Series. Pora w takim razie na świat E. Tak jak w przypadku litery O, na literę E nie zaczyna się żadne słowo w języku polskim. Z pewnym wyjątkiem istnieje jedno słowo, przynajmniej według słownika języka polskiego pod redakcją M. Szymczaka. Tym wyrazem jest eusi. Cóż oznacza eusi? Jest to krzyk dziecka, gdy to ma potrzebę naturalną. Nigdy nie słyszałem wcześniej o takim słowie, ale jeżeli tak mówią, to pewnie tak jest. Nie licząc tego krzyku dziecka, to z tego co wiem, obecnie nie ma żadnego innego słowa na literę E. Mówię obecnie, ponieważ jakieś, wiadomo, 100 lat temu w paru już przestarzałych słownikach na pewno znalazło się jeszcze kilka słów na literę E. No ale obecnie z tego co wiem, tylko to EUSI jest akceptowalne. Możemy się w sumie domyślić, jaki jest motyw przewodni tego świata już po pierwszym poziomie. Buraki, dużo buraków. Będziemy mieli do nich dostęp, ale niestety pewni wrogowie też. No i nie omieszkają ich użyć. Najpierw zapoznamy się z Beetroot Bro, które będą nam towarzyszyć przez większość tego świata. Ale trafimy jeszcze na parę innych rodzajów przeciwników, którzy też będą operować burakami i będą ogólnie burakami. Pora na etap drugi. Pierwszy etap był w sumie bardzo łatwy, bardzo krótki. Raczej było takie wprowadzenie do świata, jak ma ten świat wyglądać. Od etapu drugiego robi się trudniej. Można było zauważyć Beetroot Piranha Plant. Niestety w ferworze walki ciężko stwierdzić, które pociski są nasze, a które przeciwników, ponieważ z tego co widzę mają tę samą grafikę. No i oczywiście jak masowo rzucają burakami oni i my, no to po prostu ciężko później stwierdzić, co jest nasze, a co ich. I łatwo jest oberwać. Tutaj niestety skorupa zniszczyła po prostu Big Block i spadła. Czasami się zdarza, że ta skorupa przeleci nad szparą i zniszczy tego Beetroot Block, który jest tam na dole. Więc zostanie nam tylko jeden do pokonania albo do ominięcia. No nie zdarza się to niestety zawsze, ale jak już się zdarzy, to jest to myślę duży plus. Tu polecam po prostu zabić tego bossa. Nie chcemy go zostawiać zdecydowanie, ponieważ może nas po prostu zrzucić w przepaść. A nawet jeżeli nie mamy power-upa, to przecież tamta roślinka nam może otworzyć drogę. Jest mniejsza szansa, że nas zrzuci w przepaść robiąc to. Co tam? Poczekamy chwilę. Dobra, udało się pokonać. On właśnie o tym co mówiłem. Ciężko było stwierdzić co jest moje, a co roślinki. Dobra. I tu będzie one-up. Jest go ciężko zdobyć niestety, ponieważ jeżeli właśnie zniszczymy za dużo Big Blocków my albo Beetroot Bro, to się może okazać, że już nie jesteśmy w stanie do niego doskoczyć. Przynajmniej mi było ciężko jako Super Mario, być może da się jakoś idealnie wykonać skok, nie wiem. Chyba wolę się usunąć stąd na chwilę. Dobra. I tyle jeśli chodzi o drugi poziom. Nie są złe jak mamy buraka, ale oczywiście jak już stracimy buraka, to się może okazać, że jest dużo gorzej. Szczególnie o checkpointa, jak zaczniemy jako mały Mario i dostaniemy tylko Super Mushroom. Jeszcze inaczej trzeci etap. Kolejny nowy wróg, na którego właśnie czekam. Beetroot Lakitu. No, oczywiście jak to z każdym Lakitu z Mario Forever. Albo przynajmniej z tymi, które znam, jak go pokonamy i tak wróci. Wciąż jednak kupi nam to trochę czasu, żeby na przykład ominąć albo pokonać innych wrogów. Dobra. To poczekajmy jeszcze chwilę, bo pewnie już wróci ten Lakitu. Okej. Oj. Dobra. No w tym poziomie niektóre momenty są takie, że chcemy przystopować na chwilę i coś zrobić, na przykład pokonać wrogów, a niekiedy chcemy raszować, więc
Musimy dostosować się do sytuacji po prostu. Na pewno polecam, jeżeli tylko mamy możliwość zawsze zabić tego Lakitu. Już wystarczy, że mamy te wszystkie roślinki, które rzucają burakami. Jak do tego jeszcze dojdą buraki tego Lakitu, to będzie ciężko nie oberwać. Dobra. Mamy checkpoint. Pierwsze koty za płoty. Wciąż jednak trochę nam zostało poziomu do przejścia. Okej. Ojej. Dobra, dobra. Na szczęście tutaj jest jeszcze burak. O! Niepotrzebnie to zrobiłem w sumie. To było ryzykowne. Jakby akurat platformy tu nie było, to bym był martwy. Ale dobra. Była. Więc spoko. Aj, myślałem, że może wyląduję na tym brosie, ale niestety trochę zabrakło. Okej, tu jeszcze możemy zgarnąć one-upa. W tym momencie Lucky tu i tak odpuści, więc jedynym zagrożeniem w sumie mogą być te gumby i Bitut Bro. Jak już ominiemy gumby, zakładam, pokonamy Bitut Bro, to chyba raczej nie powinno być źle, co? No i został jeszcze zamek, najtrudniejsza część tego świata zdecydowanie. Generalnie tutaj trochę się reguły zmieniają gry, co prawda dalej mamy buraki, jednak nie będziemy raczej walczyć za bardzo z wrogami, którzy tymi burakami rzucają. Będziemy za to unikać lodowych rotodisków. No nie tylko wyglądem się różnią od zwykłych rotodisków. Zadadzą nam obrażenia tak samo jak zwykłe rotodiski, ale też przy trafieniu spowolnią Mario znacząco i sprawią, że będzie on znacznie wolniejszy. Z tego co też zauważyłem, no niestety z autopsji, to także popsują nam sterowanie na chwilę, przez co jest duże ryzyko, że spadniemy w przepaść. No generalnie jak już te rotodiski nas trafią, to na ogół pewnie po prostu się zabijemy, jak tak skaczemy nad jakimiś właśnie przepaściami. No chyba, że nas trafią po prostu w jakimś tunelu, albo będziemy mieli farta. Kto wie. Hoppa. Czasami nie wiem, czemu w lawie są takie jasno-czerwone kulki. No właśnie, nie wiem dlaczego, wygląda to dziwnie. Jakiś chyba błąd w grafice. Nie ma wpływu w sumie na grę, ale wygląda specyficznie, przyznacie. Generalnie teraz jest chyba najtrudniejszy moment, jeśli chodzi o ten etap. A no właśnie, o właśnie, to sterowanie. Najgorsze jest nie to, że jesteśmy spowolnieni, bym powiedział, tylko to, że jakoś tak ciężko jest sterować Mario. Ciężko to opisać, w sumie nie wiem, czy też tak z wyglądu możemy to stwierdzić, ale zdecydowanie coś jest nie tak z tym, jak Mario się kontroluje w tym momencie. Okej. Jakoś się udało. To powiedziałbym najgorszy moment właśnie był, jeśli chodzi o takie samo unikanie rotodisków. Już wiadomo, został jeszcze boss. A to do niego jeszcze dojdziemy, co? Ała. Dobra, tutaj nic się w sumie takiego nie dzieje, jak wiemy. Ponieważ mamy tutaj za chwilę power up. Teraz bodajże tak, środek i dół to są rozwiązania. Chyba nawet dwa mamy power upy. Tak, jest. Więc nawet jak dojdziemy jako mały Mario, to możemy stać się Bitut Mario. No i pora na walkę z Bowserem, nie jest ona łatwa zdecydowanie. Na pierwszy rzut oka w sumie będzie zwykła walka. No taki Bowser po prostu z innym wyglądem. Jednak w momencie, gdy Bowser wykona charge attack, przygotuje on swoje buraki, którymi zaatakuje nas. Aj, no właśnie to robi. To może na niego nie skaczemy. Miałem wrażenie, że burak poleciał strasznie wysoko i mi na łeb poleci, ale jednak nie. No i potem jak już tymi burakami rzuci Bowser, to
Aha, to wróci po prostu do swojej normalnej walki, zwracam. Dobrze, w takim razie walczymy znowu z Bowserem. No, oczywiście mamy buraki, możemy je użyć. No niestety... strasznie dużo trzeba, żeby Bowsera zranić takim burakiem. Niby Fireflowerem też, tylko że Fireflowerem możemy spamować niego. A buraki mamy tylko 2 na ekranie naraz. Więc może się okazać, że dużo ciężej jest mu coś zrobić po prostu. Wciąż jednak, no myślę, że skoro już mam tego buraka, to mogę go użyć, żeby chociaż trochę mu zadać. No i oczywiście, akurat mimo, że to niby ma być ten buraczany Bowser i to jest jego specjalny atak, który go wyróżnia na tle innych ataków, które no, normalnie ma, to akurat ten rzut burakami, bym powiedział, nie jest jakiś super trudny. Ponieważ Bowser po prostu rzuca bardzo blisko siebie i w tym momencie po prostu nie podchodzimy do niego. I raczej przez większość czasu jesteśmy bezpieczni. Zdecydowanie mogę pomyśleć o jakichś bardziej groźnych atakach Bowsera niż ten. No chyba, że tak się ustawi blisko nas, no teraz na przykład nie dziwię się, jeśli mnie trafi. No wciąż chyba nie jest aż tak źle. No tutaj musiałem zrobić unika. Dobra, już miejmy to za sobą, co? No okej. Tyle jeśli chodzi o Bowsera. Powiedziałbym trochę łatwiejszy niż w świecie mimo, że mnie zabił tutaj. No tam w sumie, no musimy ogarnąć te platformy, co spadają zdecydowanie. Nie są one łatwe. Zobaczmy animację. Nie zgadnę, będzie burak olbrzymi. Kto by pomyślał? Ej, ale odbił się tylko raz, coś jest nie tak. Świat EU ukończony. W sumie, tak pod względem trudności, średni świat bym powiedział. Myślę, że trudniejszy zdecydowanie niż pierwszy świat, czyli świat O i tak na równi z trudnością ze światem Ć. Może bym powiedział trochę trudniejszy niż świat Ć. No i dobrze. Pora na niesławny świat Ły. Dużo słyszę opinii o tym świecie, że jest super trudny. Z tego co widziałem z filmów, to rzeczywiście taki jest. Więc będę musiał się pewnie trochę przygotować na niego, zdecydowanie. Spadający sufit kolców i podwodny etap, no tego chyba jeszcze nie grali. Ale to oczywiście będzie w kolejnym odcinku. To byłoby na tyle, dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta, Zadosą Domagała, Dejpy Wysiadwanuje, Fipesow, Pekeński, Mają do Hedgehog, PKKBS, Nelson Inks, Wiszcza, Pezazy, Żupownik, Pomidor, Koskien Pierw, tu Michała, X, Klandeczny Nazista, Kuprzy, Keków, Nawieście, Koskien Nasie, Batek Ademix, Paki, Bacze Fire, PSU Fortune 86, Szybecze PKG, Znam do tym Zapenio, Tomek 8989, Banek 06, Fibusta, Muś, Majo Forever, Toksyczny Baka, Kaplan Nazysk, Masa, Katka, Rufer, Majo Hajstia Fox, Zosia Zeknik, 11, Walker 68, Fi Polska, Iwcie Banak, Michael Bowem, Kenzo Kecik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!